Dzień dobry, kochani. Znowu Was wita Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Kanale, w którym zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną, udostępnianiem wszelkiej wiedzy dotyczącej zdrowia ciała, ducha, czyli chodzi o rozwój duchowy, rozwój osobisty, wszystko co po prostu, przepraszam, tylko poprawię tutaj sobie troszeczkę akurat ekran. Zajmujemy się odżywianiem, suplementacją polami magnetycznymi, wpływem destrukcyjnych pól magnetycznych na organizm, rolą wody w organizmie, wszystkim tym, co ma jakikolwiek wpływ na po prostu na nasze zdrowie. I tak prawdę mówiąc, często to inspirujecie mnie, zadając jakieś, powiedzmy, pytania. No, czasami w rozmowach prywatnych ktoś ze znajomych do mnie dzwoni, zadaje jakieś po prostu pytanie i ja szukam wówczas odpowiedzi, bo jakiś wynik nowy po prostu temat. Dzisiaj będziemy kontynuować po prostu szerzenie informacji na temat tego, jak można sobie poradzić na przykład z wirusami, w tym również z koronawirusami, czyli wirusami typu SARS oddechowymi. Okazało się, że w latach 70. to nie było żadne odkrycie dla polskich naukowców, polskich lekarzy. Okazało się nawet kilka podręczników medycznych, gdzie koronawirusy były opisywane i sprawa załatwiona. Dzisiaj po tej całej tej akcji covidiotyczna akcja, covidioza, już wiemy znacznie więcej. Każdy z nas przeżywał to, co przeżywał od 2020 roku, różne doświadczenia, ja również. Parę razy mówiłem, to już mniejsza z tym, różne historie. W każdym razie, wiedząc, na czym polega ten cały idiotyzm, to wielkie światowe, globalne oszustwo. Nie oznacza to, od razu zaznaczam, że ludzie nie chorowali. Tak, ten wirus jest, on jest i tyle. Z tym, że trzeba wiedzieć, jak go po prostu, jak sobie można z nim po prostu poradzić w bardzo prosty sposób. I nie trzeba żadnych respiratorów rozrywających płuca, czy szczepionek, często bardzo niebezpiecznych. To była celowa akcja. Ja ciągle powtarzam, że to była próba generalna przed czymś, co jeszcze może nastąpić. Próba generalna, jak się zachowa ludzkie stado w obliczu po prostu takiego zagrożenia. Zobaczymy, co tu się da ugrać. I niestety ludzkość nie zdała tego egzaminu. Tylko drobne masy, że tak powiem, umiały gdzieś tam wyłowić to szalbierstwo. Pojawili się po prostu szarlatani, prawdziwi szarlatani medyczni, doktor Fauci i inni i tak dalej, okrzyczani. W Polsce też pełno było nazwisk, nawet lekarzy, którzy cieszyli się szacunkiem. Jednego dnia mówili inaczej, drugiego dnia już zupełnie inaczej. Minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski, na pytanie w radio RFM, FM, na pytanie, czy maseczki są potrzebne, to popatrzył na prowadzącego, ale po co? Do czego? Bo on wiedział doskonale, że ta szmata to ma taki oprzęt, taki, że jeden otwór jest 1000 razy większy niż po prostu jeden wirus. Tak prawdę mówiąc, co nam ciągle wmawiano, że trzeba szmaty na twarzy nakładać, może wiadro z dziurami na oczy, ale to wówczas wirusy mogłyby się dostawać przez po prostu oczy, przez pojówki, przez kanaliki łzowe i tak dalej, i tak dalej. Jakoś nikt okularów nawet nie kazał nosić. No i sprawa załatwiona, ale to już mniejsza z tym. I kochani, jest sprawa taka, że już od wielu było polskich lekarzy, którzy wypowiadali się. Ja byłem nawet na wykładach takich polskich lekarzy w trakcie tej plandemii, tego oszustwa covidowego, którzy tłumaczyli, że to nie jest żaden problem, że można się z tego wyleczyć w odpowiedni sposób i tu żadne nakładanie maseczek nic nie pomoże. To jest głupota, więcej nic. Odkażanie rąk płynami produkcji ówczesnego Orlenu na bazie alkoholu to tylko wysusza dłonie, są mikropęknięcia, powstają i to jest działanie prowirusowe, proiniekcyjne, przepraszam,
zakażające i tak dalej, i tak dalej. Więc to zostaliśmy oszukani jako społeczeństwo na całym świecie, jak trzeba. Akcja się po prostu udała. Ale co wiemy dzisiaj? Już sporo takiej audycji nakręciłem na temat wpływu pH organizmu, czyli przestrzeni komórkowych, na replikację wirusa. I dzisiaj jeszcze jeden taki artykuł, który mówi może inaczej. Ciągle powtarzam, pH organizmu, odkwaszaj się. Po prostu człowieku odkwaszaj się. A jak się odkwaszać? Po pierwsze styl życia. Pij więcej wody, rozcieńczaj kwasy, usuwaj je, więcej warzyw, więcej ruchu na świeżym powietrzu. A w czasie tej całej tego idiotyzmu covidowego co nam zabroniono? Zabroniono nam chodzić do lasu i na cmentarze. Czyli ktoś wiedział, o co chodzi i tym bardziej podsycał tę akcję. Ale druga sprawa, trzeba brać absolutnie suplementy minerałowe, które będą odkwaszać zarówno wnętrze komórki, jak i zewnętrzne komórki. Czyli przestrzenie międzykomórkowe jako zewnętrzne i przestrzenie wewnątrzkomórkowe. Do odkwaszania przestrzeni międzykomórkowych to są przede wszystkim wodorowęglany, do odkwaszania wnętrza komórki to są cytryniany i sprawa załatwiona. Ale to już mniejsza z tym. I teraz następna dzisiaj praca naukowa nie będzie zbyt skomplikowana. W dodatku będę tam pewne wstręty własne robił. Chodzi o to, że nie musicie tego nauczyć się na pamięć, powtarzać tego i tak dalej, tylko raczej mieć świadomość, że jest możliwość ochrony przed wirusami. Ja od wielu lat nie choruję w ogóle na nic, żadne wirusy i tak dalej. COVID-a faktem złapałem, ale to było w bardzo szczególnej sytuacji, kiedy po prostu byłem naprawdę wyczerpany. No, przenosiłem się w przeciągu 2 tygodni, musiałem błyskawicznie przenieść się z jednej miejscowości do drugiej, odległej o ponad 200 kilometrów, prawie 250 kilometrów. I to był bardzo trudny okres dla mnie. Po prostu naprawdę dostałem w kość solidnie, byłem wyczerpany zwyczajnie, spadła odporność, ale też ja nie miałem żadnych problemów jakichś wielkich, bo po tygodniu czasu chyba, czy po półtora, ja normalnie człowiek wstawał w samochód do sklepu, po prostu po zakupy trzeba było jechać, bo mieszkam na takim małym troszeczkę odludziu razem z mamą, która już ma swoje latka, trzeba się po prostu opiekować, to była zima, trzeba było w piecu palić i kto miał w piecu na przykład napalić u mamy i tak dalej, więc nie było żadnego problemu. Duże dawki różnego rodzaju suplementów i błyskawicznie po prostu wychodziłem z tego. Jak widzicie, nie ma żadnego problemu, nie mam problemu z oddychaniem, z innymi historiami, nie mam problemu z jakimiś zakrzepicami i tak dalej. Co dalej będzie, nie wiem. Dobrze, ale zajmujemy się już sprawą. Kochani, mam nadzieję, że mam wasze zaufanie, więc gwoli pewnego, pewnej procedury, nazwę to tak. Proszę was od razu z góry o lajki, o ewentualne subskrypcje tych, którzy jeszcze się nie zasubskrybowywali. I proszę was ewentualnie o przekazywanie linków, czy na jakieś platformy społeczne, inne social media, czy w swoim znajomym i tak dalej. I już udostępniam ekran, kochani, i teraz i zabieramy się za co mamy się zabrać. I teraz słuchajcie, tutaj taki mam artykuł, taki naukowy artykuł, Coronavirus and pH. Będzie oczywiście tłumaczenie za chwileczkę po polsku. To jest coś, co się ukazało w International Journal of Clinical Virology i tak dalej, więc to jest takie międzynarodowe takie pismo, znaczy pismo internetowe klinicznej wirusologii i tak dalej. Ale dlaczego o tym też mówię? Bo w polskich mediach ciągle czytam przecież bardzo dużo, śledzę tą prasę internetową. Znowu zaczynają się pojawiać artykuły i to co róż. Nie ma tygodnia, żeby już się pojawił koronawirus, ale odmiana taka i taka. Już taki koronawirus, już odmiana i taka i taka. I już kurczę będzie znowu konkluzja jedna, jedyna. Szczepcie się, szczepcie się, szczepcie się. Wiecie, co bym powiedział? Spadać na drzewo, liście pompować. Jeżeli ktoś chce, to się nie zaszczepi. Wolna wola. Ja mam inne możliwości i zupełnie inaczej się ochraniam swoje zdrowie
po prostu i swoich po prostu bliskich. Przepraszam, poprawię się troszeczkę na krzesełku, będzie mi wygodniej. Pełno takich tytułów. Straszenie, straszenie, straszenie. W jakim celu? I teraz okazuje się, że na świecie z tą świadomością jest zupełnie inaczej. Coraz więcej ludzi wie, o co chodzi, coraz więcej lekarzy mówi o tym, jaka jest prawda, a w Polsce, jak zazwyczaj, tak samo jak przy nowotworach, profesorowie swoje, mądrzy, ex cathedra, bo widocznie dostają niezłe pieniądze za te różne rzeczy. Domyślacie się, o co chodzi? Natomiast niższa brać lekarska jest w miarę otwarta może na nowości, może częściowo, ale boi się tych swoich profesorów zdmuchnąć raz nareszcie z tych stolców, tak prawdę mówiąc. A jeżeli się zdarzy naprawdę kapitalna postać, kapitalny lekarz, na przykład jak profesor Andrzej Frydrykowski, czy wielu jeszcze innych, doktor Martyka, czy jacyś inni, to oni co? Pozbawiani są oczywiście prawa wykonywania zawodu, ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. A więc dzieci, słuchajcie, dzisiaj będzie na temat koronki. Oczywiście w audycji będą zamieszczone linki do innych materiałów. Rzecz jasna, ja tutaj zamieniam to wszystko, jak widzicie, a więc międzynarodowe czasopismo wirusologii klinicznej, zamieniam to na translację, na tłumaczenie i zabieramy się za naszą pracę. Koronawirus i pH. To jest praca naukowa opublikowana na Katedrze Chemii Funkcjonalnych Materiałów Nieorganicznych, Instytut Fizyko-Chemiczny imienia Bogackiego, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i to zostało opublikowane właśnie w tym międzynarodowym piśmie, gdzie zamieszczają swoje jakieś odkrycia naukowcy, lekarze z całego świata. Więc krótkie streszczenie. W tym artykule zbadano żywotność SARS-CoV-2 i jego zależność od poziomu pH, czyli stopnia zakwaszenia organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicy między przedziałami stabilności pH dla koronawirusa i krwi ludzkiej. Krew ludzka zazwyczaj utrzymuje zakres pH około 7,35 do 7,45, podczas gdy SARS-CoV-2 wykazuje stabilność w zakresie pH od 6 do 6,5. Badanie ma na celu, czyli jak widzicie, on stabilny jest, funkcjonuje w tym zakresie 6 do 6,5. Natomiast, a więc wystarczy, o co chodzi. Nie funkcjonuje, nie będzie stabilny, jeżeli podwyższymy pH powyżej 6,5. Badanie ma na celu wyjaśnienie krytycznej roli hemoglobiny w utrzymaniu równowagi pH i zbadanie implikacji dla podatności wirusa. Wyniki podkreślają znaczenie wzmocnienia zasadowości medium jako środka osłabiającego wirusa. Badania przyczyniają się do zrozumienia mechanizmów zależnych od pH w infekcjach wirusowych i dostarczają cennych spostrzeżeń na potrzeby opracowania potencjalnych strategii terapeutycznych. Dobrze. Wstęp. Pandemia COVID-19, czyli SARS-CoV-2, SARS, typowy wirus oddechowy, nadal stwarza poważne wyzwania na całym świecie, a liczba przypadków i zgonów osiąga alarmujące poziomy. Na dzień 7 maja 2023 roku, a nagrywam tę audycję, kochani, 2 lata później, w czerwcu 2025 roku, łączna liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 765 milionów, a na całym świecie zgłoszono ponad 6,9 miliona zgonów. W tym krytycznym czasie cały świat, niezależnie od poziomu rozwoju, żarliwie poszukuje rozwiązań, aby stawić czoła wyzwaniom stawianym przez COVID-19. Liczba zgonów z powodu wirusa osiągnęła już kilka milionów w ciągu ponad 3 lat i nie widać końca. To w kontekście tych tragicznych okoliczności skupiamy naszą uwagę. Społeczność globalna, obejmująca zarówno kraje wysoko rozwinięte, jak i słabo rozwinięte, intensywnie poszukuje rozwiązań pozwalających stawić czoła wyzwaniem, jakie stawia pandemia COVID-19. Do dziś opracowano
I szeroko stosuje się liczne podejścia do leczenia COVID-19. Liczne badania i dowody z rzeczywistego świata pokazują, że szczepionki są skutecznym narzędziem w walce z chorobą. Wiecie, jak naukowcy robią tego typu badania i tak dalej, to coś muszą robić, rzucić na żer, że tak powiem. Po prostu muszą rzucić na żer po prostu recenzentom i tym dopuszczającym ewentualnie i tak dalej. Więc po prostu tutaj to jest coś. Jak za czasów Stalina, w okresie stalinowskim naukowcy pisali jakieś też opracowania, to musieli koniecznie w pracach naukowych podziękować również Stalinowi, czy to w Polsce, czy to w Związku Radzieckim, już nieistniejącym, znaczy istnieje Rosja, Federacja, na Węgrzech, czy gdziekolwiek musieli podziękować Stalinowi. Dobrze. Więc zapewniają szczepionki znaczną ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacjami, zgonami związanymi z COVID-19. Mam zupełnie inne zdanie tutaj, ale jeszcze raz powtarzam, to jest ofiara na ołtarzu. Jednak w terminalnym stadium choroby, gdy organizm znajduje się w stanie krytycznym, szczepienie może mieć ograniczony wpływ na chorobę. Szczepionki mają zazwyczaj zapobiegać chorobie lub zmniejszać jej nasilenie, ale nie zawsze zapewniają pełną ochronę lub leczenie w późniejszych stadiach choroby. To chyba zrozumiałe, że jeżeli szczepimy się, to po to, żeby zapobiec. Ale jeżeli ktoś choruje, bierze szczepionkę, to co można powiedzieć o jego umyśle, tak prawdę mówiąc? Albo brak wiedzy, albo głupota zwyczajna. Oprócz tego szczepić na przykład nie wolno ciężko chorych, na nowotwory, kobiet w ciąży i tak dalej. A jak to było z tymi szczepionkami? Szczepiono wszystkich jak leci, bo z tego był cash i to był ostry cash. Ważne jest również, aby zauważyć, że skuteczność szczepionek może być zmniejszona w niektórych grupach populacji, zwłaszcza u osób z osłabionym układem odpornościowym lub chorobami współistniejącymi. To, o czym ja przed chwileczką mówiłem. I teraz słuchajcie, urządzenia do wentylacji mechanicznej, czyli respiratory, stają się nadzieją, zwłaszcza dla osób w obszarach wysokiego ryzyka, które są poważnie dotknięte wirusem. Na pierwszy rzut oka podłączenie pacjentów do takich urządzeń i zapewnienie dodatkowego tlenu powinno pomóc w ratowaniu życia, szczególnie gdy płuca nie działają w stadium terminalnym, a nie będą działać, dlatego że pęcherzyki płucne po prostu w przypadku bardzo silnego zakwaszenia organizmu nie działają. Jednak statystyki dotyczące respiratorów są stosunkowo nieznane. Ponadto odgrywa on kluczową rolę w podtrzymywaniu funkcji płuc u pacjentów z niewydolnością oddechową. Dostarczenie kontrolowanych ilości powietrza i tlenu pomaga utrzymać prawidłowe natlenienie i usuwanie dwutlenku węgla z płuc. Jednak długotrwałe i niewłaściwe stosowanie wentylacji mechanicznej może mieć, czytaj, ma niekorzystny wpływ na mechanikę płuc, potencjalnie prowadząc do uszkodzenia płuc wywołanego przez respirator i upośledzając ogólną funkcję płuc. I tak dalej, i tak dalej. Teraz dalej. Ta metoda służy jako przypomnienie kluczowej funkcjonalnej roli, jaką płuca odgrywają w procesie natleniania krwi. A natlenianie, kochani, to też jest odkwaszanie. Im bardziej mamy mało tlenu we krwi, tym bardziej jesteśmy zakwaszeni. Im bardziej jesteśmy zakwaszeni, tym jest mniejszy stopień utlenowania krwi, czyli zawartości krwi zawartości tlenu we krwi. Podczas gdy wdychanie i wydychanie są istotnymi funkcjami pomocniczymi, podstawową funkcją płuc jest utrzymanie natlenienia. Po zakażeniu koronawirusem ta krytyczna funkcja zostaje upośledzona, co prowadzi do dalszych upośledzeń. Przepraszam, ale to translator tutaj tłumaczy, więc czasami to jest takie chropowate. Zanik tkanki płucnej może przyczyniać się do tego ciężkiego zespołu, chociaż nie jest on wyłączny dla przypadków ciężkiego uszkodzenia płuc.
Co godne uwagi, nawet w przypadku braku poważnego uszkodzenia płuc występuje znaczne zmniejszenie natlenienia krwi, pomimo odpowiedniego ciśnienia parcjalnego tlenu gazowego w płucach. Jednocześnie znaczenie roli kwasowości, zasadowości tkanek w organizmie człowieka, szczególnie w natlenieniu krwi, nie zostało odpowiednio uznane. Niniejszy artykuł może służyć jako podstawa do dalszych badań eksperymentalnych i opracowania zaleceń dotyczących leczenia COVID-19, zwłaszcza w jego krytycznych stadiach. I teraz utlenienie. I teraz, kochani, nie chodzi o. I translator, jeszcze raz powtarzam, niewłaściwie mi to po prostu tłumaczy. Więc to nie jest utlenienie krwi, tylko utlenowanie. Utlenowanie krwi, czyli zawartość, nasycenie krwi tlenem. Utlenowanie krwi i pH. Co istotne, poziom natlenienia krwi jest ściśle powiązany z innym istotnym parametrem, znanym jako stężenie jonów wodorowych, pH. Bo tutaj trzeba zrozumieć, że jest w ogóle jako przejście do następnej części. Jest skala pH. Po prostu. I teraz jest sprawa taka, że ta skala pH jest od 0 do 14. 0 to są same jony wodorowe. Jony wodorowe, czyli protony. I wówczas mamy do czynienia z samym kwasem. Jeżeli mamy 14, to nie mamy ani jednego jonu wodorowego, tylko jony OH, wodorotlenowe, i mamy tylko alkalia, ługi albo inaczej zasady. Wszystko. Jak mamy po środku, mamy 7, jest to poziom neutralny i mamy równowagę między protonami wodorowymi, czyli jonami OH i jonami OH. I teraz, kochani, co dalej? Przypomnijmy, że pH jest definiowane jako skala logarytmiczna, a więc ja tu po swojemu to troszeczkę wytłumaczę, o co chodzi, że jeżeli mamy, ja nieraz pokazuję, jeżeli mamy na przykład pH naszego moczu, które badamy przy pomocy papierków lakmusowych, jest 5, może być 6, może być 7, 7 to jest stan neutralny i bardzo dobrze, to piątka, pH 5 jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki. Szóstka, pH 6 jest 10 razy silniejszym kwasem od pH 7. W związku z tym, że jest to skala logarytmiczna, czyli jest 10 razy 10, czyli pH 5 jest 100 razy, 10 razy 10, 100 razy silniejszym kwasem od pH 7. 100 razy. I teraz w środowisku obojętnym, takim jest destylowana, oczyszczona woda pozbawiona dwutlenku węgla, pH wynosi 7 przy temperaturze 298 kelwinów. W środowisku kwaśnym pH spada do 0, to jest skraj, podczas gdy w środowisku zasadowym wzrasta do 14. Jeszcze drugi skraj, ekstremum. W zdrowym ciele człowieka pH krwi utrzymuje się na poziomie około 7,35 do 7,45. Ale uwaga, jeżeli już nawet mamy 7,35, to oznacza, że w organizmie mamy problem z systemami buforowymi, one wysiadają i już zbliżamy się do niebezpiecznej granicy, bo jeżeli nie daj Boże pH krwi spadłoby na 7,2, 7,1, to już są choroby, a 7,1 w zasadzie 7,0 to jest śmierć człowieka. I teraz wówczas będziemy mieli, jeżeli pH krwi spadnie poniżej 7,35, będziemy mieli do czynienia z zakwaszeniem krwi, kwasicą krwi, czyli acydemią. I tutaj autorzy piszą, kwasica występuje, gdy pH spada poniżej normy. Podczas gdy zasadowica występuje, zasadowica krwi, gdy pH wzrasta powyżej poziomu normy. Ale to jest powyżej, słuchajcie, powyżej 8, co będziemy mieli do czynienia z zasadowicą. Ale ważne jest, nawet niewielkie odchylenie pH o 0,3 może prowadzić do depresji układu nerwowego przy pH 7,11 lub niższym, może skutkować śmiercią. Chodzi o krew. A w naszym przypadku chodzi o zakwaszenie również przestrzeni międzykomórkowych. Oczywiście takie płyny jak ślina, sperma, mocz i tak dalej, limfa,
mają różne pH, rzecz jasna, ale przestrzenie międzykomórkowe muszą mieć odczyn alkaliczny na poziomie 7,7,4. I teraz dalej. W przypadku innych organów i tkanek dopuszczalne są szersze zakresy pH, tak jak pH 7 do 7,5 dla śliny i zauważalnie niższe niż 7,0 dla moczu i soku żołądkowego. No sok żołądkowy w momencie trawienia powinien wynosić 1,5, 2, 2,5 pH trawienia białek, natomiast w okresie spoczynkowym na przykład 4, 4,5 bez żadnego problemu. Stabilność pH krwi jest utrzymywana dzięki systemowi 3 roztworów buforowych: węglanu, fosforanu i przede wszystkim hemoglobiny. Słuchajcie, to nie jest w tej chwili najważniejsze, przynajmniej dla was, bo to już jest sprawa pewnej chemii i tak dalej. Dlatego też oprócz swojej podstawowej roli w transporcie tlenu do tkanek i usuwania dwutlenku węgla, hemoglobina przyczynia się również do utrzymania optymalnego poziomu pH krwi. Teraz tutaj pewne rzeczy sobie pomijamy, bo to nie ma sensu. I teraz słuchajcie, kochani, z tych wszystkich interakcji, które były pokazywane, ktoś będzie chciał, to na spokojnie sobie przejrzy. Tym bardziej, że link do tego artykułu oczywiście będzie w opisie audycji, ale z tej interakcji wyłania się ważna konsekwencja. Wraz ze spadkiem ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym, to jest w płucach, i spadkiem pH ośrodka, to jest krwi, wiązanie tlenu cząsteczkowego O2 z hemoglobiną słabnie, co prowadzi do upośledzenia natlenienia krwi, czyli spada stopień utlenowania krwi, nasycenia krwi tlenem. Zjawisko to znane jest jako efekt Verigo-Bora i dobrze ugruntowanej fizjologii. I teraz, kochani, jest sprawa bardzo prosta. Im mniejsze jest zaopatrzenie krwi w tlen, tym większe zakwaszenie organizmu. Im większe jest zakwaszenie organizmu, tym gorsze jest zaopatrzenie organizmu w tlen. I tyle i sprawa załatwiona. To należy po prostu wziąć przede wszystkim pod uwagę. I teraz co jeszcze? To na razie tutaj pomijamy. I teraz co z koronawirusem? Jak powszechnie wiadomo, koronawirus wykazuje charakterystyczną morfologię przypominającą kulę z rogami i ma rozmiar od około 100 nanometrów. 1 nanometr to jest 1 miliardowa metra do 120 nanometrów, co czyni go niemal nanocząsteczką. I teraz przy okazji, jeżeli powtórzę, mieliśmy tą szmatę na naszych ustach, to tam wielkości porów to są wielkości 1000 przepraszam, nawet więcej, jak dobrze pamiętam, 10 000 nanometrów. 10 000 nanometrów, czyli jak dobrze pamiętam, dobrze przeliczę, to ten otwór jest 1000 razy większy od wirusa. Nie 100, nie 10, 1000 razy. To tak jakbyśmy na swoim własnym podwórku grodzili to podwórko siatką, zwykłą siatką, taką z dużymi oczkami, po to, żeby nam komary nie wlatywały na podwórko. Oprócz białkowych wypustek, cząsteczka wirusa zawiera zwiniętą cząsteczkę kwasu rybonukleinowego RNA otoczoną ochronną błoną lipidową. A więc zobaczcie, oto jest kulka, tak jak moja tutaj piąsteczka. To jest ta kulka, to jest ten wirus. Z zewnątrz jest błona, a wewnątrz jest zamknięte RNA. Kwas rybonukleinowy. Informacja, przy pomocy której ten wirus, jeżeli wniknie do wnętrza komórki, zainfekuje ją i po prostu będzie dochodziło do tak zwanej replikacji wirusa. I teraz, wirus posiada określone granice stabilności w zakresie od 6 do 6,5, na które wpływają odpowiednie czynniki, a więc jest on w razie czego stabilny w środowisku kwaśnym. On trwa w tym środowisku kwaśnym. I teraz jest co ciekawego, co znamienne, odporność wirusa znacznie maleje, gdy pH spada poniżej 6 lub przekracza 6,5. Kochani, a więc tak,
Przeciętni ludzie, przeciętnie zdrowi mają to pH w przestrzeni międzykomórkowych mniej więcej na poziomie 5, 8, 6,5. I u nich ten wirus będzie się kapitalnie rozwijał. Chodzi o to, żebyśmy podnieśli to pH do poziomu 7, 7,4. W tym środowisku lekko alkalicznym lub czy neutralnym po prostu wirus musi się rozpaść. Nie umrze, bo to nie jest cząstka jakby żywa. Co jeszcze dalej? Z obserwacji można wyciągnąć następujące wnioski. Zakresy stabilności pH wirusa i krwi ludzkiej różnią się zasadniczo. Kiedy wirus przedostaje się do krwiobiegu, albo ginie, albo dostosowuje pH krwi do własnego zakresu stabilności, przynajmniej w skali lokalnej. W scenariuszu tym B, gdzie wirus zaczyna dostosowywać pH krwi do własnego zakresu stabilności, występuje niewystarczająca ogólna odporność i upośledzony układ regulacji pH krwi. Organizm staje w obliczu nieuchronnej zagłady. Z tym, że dokładne mechanizmy, za pomocą których wirus osiąga swoją oszukańczą adaptację pH, z różnym stopniem powodzenia pozostają niepewne. Naukowcy jeszcze nie wiedzą. Ale jeden z prawdopodobnych schematów jest następujący. Początkowo wirus zakłóca wymianę gazową w płucach, uszkadzając pęcherzyki płucne, odpowiedzialne za dyfuzję cząsteczkowego tlenu O2 do krwi i usuwanie dwutlenku węgla. To zakłócenie prowadzi do nieuchronnego zakwaszenia krwi, wyrównując jej pH z preferowanym zakresem wirusa, czyli prowadzi do zakwaszenia krwi, tak, żeby to poziom pH krwi był taki, jak lubi po prostu wirus, mówiąc to kolokwialnie. A więc tworząc w ten sposób sprzyjające środowisko dla rozwoju wirusa. I sprawa załatwiona. I tutaj na razie całą resztę tutaj słuchajcie, w konsekwencji fala uderzeniowa infekcji wirusowej rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż sam wirus. Ten proponowany schemat pomaga wyjaśnić przyczyny leżące u podstaw wybuchowego i często tragicznego przebiegu choroby. I sprawa załatwiona. I teraz, żebyśmy się jeszcze raz dobrze zrozumieli. Jest otoczka białkowo-tłuszczowa tego wirusa, wewnątrz jest RNA. W sytuacji, kiedy otoczenie tego wirusa jest lekko kwaśne, w granicach 5, 8, 6, 6,5, ten wirus trwa. I teraz przykleja się do komórki. O, to jest moja po prostu dłoń, druga to będzie komórka, przykleja się. I to środowisko zewnętrzne kwaśne ma rozpuścić tą otoczkę białkowo-tłuszczową, i wówczas dopiero ten RNA uwalnia się, wlewa się do wnętrza naszej komórki i infekuje ją. Więc w tym momencie, kiedy otoczenie naszych komórek, tej mojej dłoni, będzie alkaliczne, czyli o pH 7, 7,4, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4 na ten przykład, to otoczka tego koronawirusa nie ulegnie rozpuszczeniu i to dotyczy wszystkich wirusów, kochani. I teraz dalej. Pod wpływem różnych czynników, w tym wywołanych przez koronawirusa, dochodzi do zaburzenia funkcjonowania układów buforowych, a mianowicie jony H+, czyli protony, które decydują o stopniu zakażenia, w ścianach białkowych naczyń krwionośnych zostają zastąpione jonami Na+, sodu. Te ostatnie wbudowują się w ściany naczyń krwionośnych, które pęcznieją w wyniku wzmożonej adsorpcji wody i mają tylko jedno ujście. Zwężają światło naczyń krwionośnych. Jednocześnie jony H+, protony, które decydują, jeszcze raz powtarzam, o stopniu zakwaszenia, silnie zakwaszają organizm, przedostają się do krwiobiegu i powodują przesunięcie pH w kierunku niższych wartości, czyli zakwaszają po prostu krew. Występuje zjawisko kwasicy krwi, acydemii,
ale to nie jest tożsame z tak zwaną kwasicą metaboliczną, czyli kwasicą przestrzeni międzykomórkowych. A więc występuje zjawisko kwasicy, czyli korelacji między spadkiem pH a wzrostem ciśnienia krwi. W przyszłości samo obniżenie pH powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu układów organizmu. Konkretnie zostaje wysłany sygnał do ośrodkowego układu nerwowego, powodujący rozszerzenie naczyń krwionośnych, co powoduje wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Dlatego interesujące są doniesienia o pozytywnym wpływie leków na nadciśnienie na przebieg choroby zakażonej koronawirusem. Na przebieg choroby osoby zakażonej koronawirusem. Z drugiej strony nie jest zaskakujące, że koronawirus powoduje lub zaostrza nadciśnienie, a jego obecność u pacjenta jest czynnikiem ryzyka obok cukrzycy, wieku i tak dalej. Kochani, ludzie, którzy mają współistniejące choroby, mają z zasady obniżoną odporność. Więc jak można tak przy okazji, jak ktoś ma obniżoną odporność, dawać im szczepawki? To mi się w głowie nie mieści. Kompletnie. Jak lekarze mogli to robić? Co, wiedzy nie mieli? Są idiotami, albo głupcami jakimiś, albo jest jeszcze inne wytłumaczenie, tak? Proste. I teraz, kochani, co tu jeszcze? Na razie to pomijamy. Co należy robić? Niewątpliwie najważniejszym priorytetem jest stworzenie niekorzystnych warunków dla wirusa poprzez lekką alkalizację środowiska przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej, ciągłej kontroli pH w celu zapewnienia optymalnych poziomów. Ten kluczowy krok, stworzenie niekorzystnych warunków dla wirusa poprzez lekką alkalizację środowiska. A lekka alkalizacja środowiska to jest zapewnienie poziomu pH 7,0 do 7,4 przestrzeni międzykomórkowych. A w jaki sposób to załatwimy? A na przykład zażywając taki po prostu preparat, który zawiera masę wodorowęglanów i masę cytrynianów różnych pierwiastków. Wypróbowane na setkach tysięcy ludzi, jak nie więcej. I teraz trudne zadanie, które stoi przed nami, zarówno teraz, jak i w przewidywalnej przyszłości, polega na zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu pH krwi, ale nie tylko, kochani, pH krwi, również pH przestrzeni międzykomórkowych. Bo poziom pH krwi będzie spadał, jak już dojdzie do infekcji wirusem. A żeby nie dopuścić do infekcji, do replikacji wirusa, to trzeba zadbać o to, żeby wirus się nie replikował. Czyli przepraszam za wyrażenie już bardzo, bardzo kolokwialne, jeszcze przed możliwością zainfekowania po prostu komórki. Jednak w obliczu ogromnego stresu wywołanego pandemią rozwiązanie obejmuje 3 kluczowe aspekty. A. Pilne środki obejmują ostrożne stosowanie mikrododatków o wyraźnych właściwościach alkalicznych w wydychanym powietrzu. Dodatki te należy podawać ostrożnie, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko i ułatwić skuteczność terapeutyczną. Kochani, powiem wam tak, ci lekarze oczywiście nie znają tego, co ja i wielu ludzi w Polsce, lekarzy, którzy wprowadzali taki kompleksowy program zdrowia do Polski, opracowany przez czeskich lekarzy, ci naukowcy, którzy tu piszą tą pracę, oni nie wiedzieli o tym. Więc ja dzisiaj wiem z doświadczenia, że ci wszyscy moi znajomi, którzy się odkwaszali regularnie, nie zachorowali na koronawirusa w ogóle. Chyba 2 tylko małżeństwo akurat było w takiej sytuacji i oni przeszli bardzo łagodnie. Nawet lekarze trafili do szpitala. Ojciec tego mojego znajomego zmarł niestety. On był bardzo otyły, miał miażdżycę i tak dalej. Nawet nie chciał słyszeć o żadnych suplementach. Natomiast mama
Przechodziła nie najciężej, ale też nie najlżej. Natomiast ta para moich tych przyjaciół, we dwójkę, Halinka i Tomek, po prostu przeszli to jak po prostu latem Wisłę gdzieś tam w okolicach Ustronia i tak dalej. Co jeszcze? Tutaj po prostu, kochani, to nie będzie nas interesować, ale przeczytacie, jak będziecie chcieli. I tyle. Co tam jeszcze? Długoterminowe perspektywy obejmują opracowanie podstaw teoretycznych i szeroko zakrojone testy praktyczne, mające na celu ustanowienie codziennego monitorowania i korygowania pH krwi jako strategicznej linii obrony przed obecnymi i przyszłymi chorobami zakaźnymi, obejmującymi zarówno patogeny wirusowe, jak i bakteryjne. Wnioski. Wyniki podkreślają potrzebę wzmocnienia zasadowości medium jako środka osłabiającego wirusa. Medium, czyli krwi, żeby utrzymać to pH krwi, ono nie spadało do granicznej 7,35. Niech będzie wysokie 7,45, a będzie takie, jeżeli do organizmowi będziemy dostarczać substancje mineralne. I po drugie, trzeba zadbać o pH, o właściwe pH przestrzeni komórkowych, czyli alkaliczny poziom pH, też na poziomie 7,74. Zrozumienie mechanizmów zależnych od pH w infekcjach wirusowych przyczynia się do rozwoju potencjalnych strategii terapeutycznych. Alkalizując medium, czyli w tej chwili szeroko ujmując, nasz organizm, uważnie monitorując poziom pH, a w jaki sposób? Wystarczy mieć papierki lakmusowe, siusiać codziennie, sprawdzać pH porannego moczu. I badając innowacyjne podejścia, możemy utorować drogę skutecznym strategiom leczenia obecnych i przyszłych chorób zakaźnych. Dalej. Ponadto artykuł omawia korelację między ciśnieniem krwi a poziomem pH. Nieprawidłowo działające układy buforowe, bo nie zaopatrywane w minerały, więc nie będą funkcjonowały. I kwasica, z jednej strony kwasica metaboliczna, czyli zakwaszenie przestrzeni międzykomórkowych, z drugiej strony może to grozić kwasicą krwi, czyli acydemią. Te kwasice mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi. Obecność koronawirusa zaostrza nadciśnienie, co czyni jest czynnikiem ryzyka ciężkiej choroby. Aby sprostać tym wyzwaniom, zaleca się pilne środki obejmujące ostrożne stosowanie mikrododatków o właściwościach alkalicznych i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj, kochani, dalej czytać, bo po prostu kończymy to i tak dalej. Zatrzymuję udostępnienie. I teraz popatrzcie. W Polsce w dalszym ciągu straszy się nas tym koronawirusem i oczywiście jedyne remedium to są szczepawki. Jeszcze raz powtarzam, lekarze, obudźcie się. Ci uczciwi jeszcze lekarze, ale którzy nie mają wiedzy, zacznijcie się uczyć. Ja nie jestem od tego, żeby kogokolwiek uczyć i pouczać, ale my jesteśmy potencjalnymi waszymi pacjentami. Więc jeżeli macie nas leczyć uczciwie i skutecznie, to macie się po prostu nauczyć, poznać zupełnie nowe zasady. Natomiast jeżeli ktoś z was jest nieuczciwy, to pamiętajcie, że przyjdzie taki czas, że zostaniecie rozliczeni i to bardzo mocno. Mówię to otwarcie, bo w czasie pandemii było wielu lekarzy, którzy byli zwyczajnie nieuczciwi, to za słabo po prostu powiedziane, a nie chcą używać mocniejszych słów. I koniec, kropka. Czy się to komuś podoba, czy też nie. I ten establishment medyczny, tych najwyżej stojących, mających największe znaczenie w tym całym systemie opieki nad chorobą, bo to nie jest już służba zdrowia kompletnie, co robił z lekarzami, którzy szukali skutecznych, bezpiecznych metod? Wiadomo co. Wiemy o co chodzi, więc już nie będę przedłużał. Kochani, jeżeli uważacie, że ta audycja znowu spełniła swoje znaczenie i wprowadziła po prostu was, no, wprowadziła wam dodatkową wiedzę, dodatkową taką podbudowę, również naukową i tak dalej, to proszę was znowu o lajki, o subskrypcję,
dzielenie się tą wiedzą z innymi, wstawianie linków na różne kanały i tak dalej, i tak dalej. Życzę Wam jak zwykle wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, że jesteście, że współpracujemy, bo ja z jednej strony robię tę audycję, a Wy z drugiej strony współpracujecie, oglądając je i dzieląc się z innymi tą wiedzą. Do następnego zobaczenia. Trzymajcie się, papatki. I głowa do góry. Wiemy, o co chodzi, wiemy, co mamy robić. Pa, pa.